Witam Cię serdecznie. Ja mam na imię Margareta, w tym roku kończę 50 lat i tak jak Ty przez wiele lat poszukiwałam odpowiedzi na pytania, jaki jest sens życia, kim jestem i jak działa wszechświat. Znalazłam te odpowiedzi, zajęło mi to wiele lat i dlatego tworzę tą przestrzeń, żeby na podstawie moich własnych doświadczeń wyjaśnić i dać instrukcję obsługi siebie i wszechświata, żeby żyć szczęśliwie w obfitości i dobrostanie. Dziś powiemy sobie i wyjaśnimy, co to tak naprawdę oznacza, że ja jestem. Że ja jestem kreatorem swojej rzeczywistości. Bo wielu o tym słyszy, ale tak niewielu ma w swoim życiu to, czego sobie życzy. Żeby to dokładnie wyjaśnić, to zaczniemy sobie dzisiaj od tak zwanej zasady lustra. Co to jest ta zasada lustra? To oznacza ni mniej, ni więcej, że to, co wewnątrz, to i na zewnątrz. Czyli świat zewnętrzny jest niczym innym, jak emanacją nas samych. Świat zewnętrzny przedstawia nasze własne odbicie. To, jakie mamy relacje z innymi, to, jaki jest stan naszych finansów, to, co kreujemy, to jest wszystko tylko i wyłącznie nasze wewnętrzne odbicie. To my robimy to, co wewnątrz, emanujemy tym, co na zewnątrz. Czyli wszystko, co nas otacza, my to wszystko stwarzamy. No tak. I słyszę już te wszystkie głosy oburzenia, że to przecież niemożliwe. Niemożliwe, żebym sobie to kreował w swoim życiu. Ja to wiem, kochani, bo ja sama tak samo reagowałam, że niemożliwe, żebym sama sobie to wszystko stwarzała, że niemożliwe, że przychodzą do mnie rzeczy, których nie chcę, że zdarzają mi się sytuacje, których nie myślałam nigdy o nich i które są dla mnie niekorzystne. Czy tak myślimy, czy nie, nie ma to dla wszechświata znaczenia, bo to jest uniwersalne prawo wszechświata. I czy my się z tym zgadzamy, czy nie, czy mamy na to ochotę, czy nie, to po prostu tak działa. Tak jest i już. Mamy więc wybór. I albo dalej będziemy walić głową w mur, medytować, afirmować i wysyłać pobożne życzenia do wszechświata, żeby zrealizował to, czego pragniemy, albo weźmiemy pełną odpowiedzialność za samych siebie, za to, że to my sobie to wszystko w swoim życiu stwarzamy i kreujemy. Bo tak jest. Świat dostarcza nam nasze własne zamówienia. Według życzenia. Proszę bardzo. I teraz pytanie, czy jesteś gotów wziąć za siebie tą pełną odpowiedzialność i stwarzać i kreować to, czego pragniesz? Jeżeli tak, to przejdziemy sobie teraz do omówienia mechanizmów, jak to jest, że kreujesz taką, a nie inną rzeczywistość, że przychodzi do ciebie to, czego nie chcesz, że zdarzają ci się takie rzeczy, które niekoniecznie są dla ciebie korzystne. Teraz się tym zajmiemy.
Otóż w myśl zasady, że świat zewnętrzny jest naszym lustrzanym odbiciem, to co jest z nami nie tak, że kreujemy i odbijamy w świecie zewnętrznym to, czego nie chcemy? No właśnie. I tu jest źródło tego wszystkiego. Tu musimy się zatrzymać. I tu musimy się zwrócić ku sobie. Bo skoro robię sobie coś takiego, czego nie chcę, to o co tu chodzi? To znaczy, że chyba siebie tak nie do końca znam. To znaczy, że są we mnie jakieś programy, jakieś mechanizmy, których nie jestem świadomy i które działają, bo to się wydarza w moim życiu. No i właśnie. I tu zaczyna się. Bo przecież możesz powiedzieć, no ale ja siebie doskonale znam, ja wiem, co ja lubię, co ja nie lubię. Przecież ja wiem, o co chodzi. Czyżby? Bo skoro tak doskonale siebie znasz, wiesz, czego lubisz, a czego nie lubisz, to czemu masz życie takie, jakie masz, niekoniecznie takie, o jakim marzysz? No i tu się zaczyna. Bo jeżeli faktycznie chciałbyś stwarzać świadomie, kreować świadomie, to wiecie, nie wystarczy o tym myśleć. To niestety nie jest takie proste. Nie wystarczy afirmować, medytować, manifestować, bo te manifestacje to dokładnie są emanacją samego Ciebie, tego, jaki jesteś w środku, a nie tego, co sobie życzysz. Bo słuchajcie, bo gdyby tak było, no to wszyscy byśmy mieli to, czego sobie życzymy. A czemu tak nie jest? I wiecie co, ja się tak długo nad tym zastanawiałam. I ja czytałam te wszystkie mądre książki i przecież tam pisało, słuchałam tych podcastów i tam było, że to Ty jesteś kreatorem, czyli to jest dokładnie to, co ja teraz Wam mówię. Tylko teraz ja chciałam Wam powiedzieć moje własne doświadczenie. Jak do mnie dotarło to wreszcie. Jak to do mnie kliknęło. O co tu chodzi? O co chodzi, że wszystko to, co na zewnątrz, jest emanacją mnie samej. Jak to jest? Otóż ja sobie pomyślałam tak. Skoro ja sobie to robię, ja sobie to stwarzam, to znaczy, że ja mam nieprawdopodobną moc. I teraz, skoro mam taką moc, to super by było, gdybym ja mogła tej mocy używać na swoją korzyść. To super by było, żebym ja wreszcie świadomie zaczęła to kreować. No właśnie. I co ja odkryłam? Że żeby świadomie to kreować, to nie wystarczy, tak jak Wam mówiłam, nasze pobożne życzenia, nasze afirmacje, medytacje, manifestacje. To nie o to chodzi, dlatego że świat będzie i tak dostarczał nam tych rzeczy, które są u nas w środku, które są w nas. Czyli ja sobie myślę tak, czyli ja muszę dokonać zmiany we mnie samej. To ja muszę się zmienić, nie tylko moje myślenie.
Ja sama muszę się zmienić. I jak to do mnie, słuchajcie, dotarło, że ja muszę dokonać zmiany we mnie, żeby dokonały się zmiany na zewnątrz. I to jest ta kwintesencja zasady lustra, czyli muszę sama siebie tu w środku przeprogramować, żeby tym emanować na zewnątrz. Czyli ja sobie myślałam tak, jeżeli ja pragnę życia, jakiego chcę, to ja muszę być takim człowiekiem, tak, który to wymanifestuje, bo to manifestacja jest z środka. No i teraz, po co ja tu jestem i dlaczego stwarzam tą przestrzeń? Bo ta zmiana w środku to jest naprawdę orka na ugorze. I ja Wam teraz opowiem moją drogę zmiany. Zmiany samej siebie. Za każdym z nas, za każdym stoi pewna historia. Mam tu na myśli dzieciństwo, środowisko, w jakim żeśmy się wychowali, szkoła i wszystkie związki, wszystkie dodatkowe kwestie. Za każdym z nas. I każdy z nas ma wbudowane pewne programy. Bo my się rodzimy z czystą kartką. I te wszystkie przekonania, poglądy, obawy, to wszystko nabywamy w drodze naszego doświadczenia. No i te programy niekoniecznie są takie, jakie powinny być. Wiemy to, prawda? Wiemy. Tak było też w moim przypadku. I wiecie, jak ja to odkryłam, teraz Wam to tłumaczę, będzie Wam łatwiej, bo ja bym bardzo sobie życzyła mieć to doświadczenie i wiedzę, którą mam teraz, żeby mi wtedy powiedziano. Bo co my robimy odruchowo, jak my się dowiadujemy, że my mamy wgrane pewne programy, to co my robimy? Reagujemy złością. Ja mówię o sobie. Ja zareagowałam złością, sprzeciwem i mówiłam, niemożliwe. Dlaczego oni mi to zrobili? Dlaczego on, to przez nich, to przez szkołę, to przez ten system. Ja miałam w sobie tyle sprzeciwu i tyle gniewu, co i tak nic nie zmieniło, bo wszechświat, wracamy do początku, jest taki, jaki jest i on dostarcza tylko i wyłącznie nasze własne zamówienia. Więc żeby Wam oszczędzić, nie ma sensu znowu przerzucać tego wszystkiego na zewnętrze i pierwszym krokiem do sukcesu i do drogi ku sobie, ku szczęściu, obfitości i dobrostanu to jest absolutnie pełne przejęcie odpowiedzialności, moi drodzy. To jest klucz do wszystkiego. Mówię Wam to, bo ja straciłam wiele lat na szarpaniu się i przerzucaniu tej odpowiedzialności. Kurczę, jak ja bym to wiedziała wtedy, to byłoby o wiele prościej. Będziecie mieć w sobie bardzo dużo sprzeciwu. Naprawdę. Nie będziecie mieć na to zgody. Ale to nie ma znaczenia. Powiem Wam taki najprostszy przykład, nie? Taki, który z każdym rezonuje. Przykład naszej mamy. Relacja z mamą, nie?
Czaimy, wiemy, nie? To rezonuje z nami wszystkimi. Otóż, powiedzmy, że w dzieciństwie usłyszeliśmy, że, no nie wiem, były problemy, byliśmy niegrzeczni, tak? Niegrzeczne dziecko. I usłyszeliśmy od swojej mamy: jejku, czemu ty jesteś taka niegrzeczna? Bóg mnie pokarał takim dzieckiem. Ile byłabym szczęśliwsza, jakbym miała grzeczne dziecko, a mam takiego niegrzeczniucha. Nie? I co? I my to słyszymy w dzieciństwie i nam się wgrywa. Kurczę, mama cierpi, bo jestem karą dla niej, bo nie jestem grzeczna. Czyli znowu, jestem nie taka, nie dość, że nie taka, to jeszcze jestem karą. No i wgrywa nam się programik, nie? No i my na tej drodze, ja potem będę tłumaczyć metody odkrywania tych programów nas samych, ale powiedzmy, że odkryliśmy ten program w sobie. Pierwsza reakcja jest jaka? Jezu, co ta moja matka mi zrobiła? Znacie? Rezonuje? Tak. Co ona mi zrobiła? Bo gdyby ona mi tak nie powiedziała, to ja bym był teraz taki szczęśliwy, miałbym wszystko w swoim życiu. No i tak, słuchajcie. Mama nam to powiedziała, ale nie zmienia to faktu, że jesteś tu i teraz. I uwaga, masz teraz dwie ścieżki. Albo się będziesz wkurzać i będziesz przerzucać to na mamę i jej odpowiedzialność, tak? I kompletnie się nic nie zmieni w twoim życiu, a mało tego, się zapętlisz i będziesz gonić własny ogon. Albo weźmiesz pełną odpowiedzialność za siebie i zrobisz coś ty z tym. Nie? I teraz ja wam powiem, jak ja z tym działam. Czyli odkrywam taki program i sobie myślę, no nie ma sensu, tak, bo to nie moja mama się źle czuje i się wkurza, bo moja mama się czuje świetnie i ma życie jak pączek w maśle, tylko ja się wkurzam i to mi przeszkadza. To nie jej, tylko mi. To ja mam z tym problem, a nie ona. To dlaczego ja mam tam się szarpać z nią? Nawet jak ona mi powie, no przepraszam, bardzo cię przepraszam, nie chciałam. To co, to nagle nam się to odprogramuje? No przecież nie. Czyli nie ma sensu, czyli biorę pełną odpowiedzialność za to i zobaczcie, jakie to jest niesamowite, bo jacy jesteśmy wspaniali, bo odkryliśmy ten program. I jak my ten program w sobie odkryjemy, to patrzcie, jaki łańcuszek nam i jak nam się pięknie otwierają inne rzeczy. Bo skoro odkryłam ten program, to teraz już wiem, dlaczego w pewnych sytuacjach reaguję tak, a nie inaczej. Dlaczego pewne rzeczy mnie wkurzają, prawda? Dlaczego wchodzę w rolę ratownika? Patrzcie, ile nam się innych kwestii otwiera i wyjaśnia. Więc powinniśmy być wdzięczni. Na początku to nie jest takie proste, ja wiem. Mówię tylko, że ja tak robiłam. Więc sobie myślałam, kurde, no dobrze, to teraz wiem. To teraz wyjaśnia mi tak wiele kwestii. I to tak działa. Czyli po pierwsze, wzięcie absolutnie pełnej odpowiedzialności za wszystko. Czyli uwaga, to jest ta decyzja. Od tej decyzji się wszystko zaczyna. Od tej decyzji wzięcia pełnej odpowiedzialności za siebie i wszystko w swoim życiu. Rozumiecie? Rozumiecie? Ja mówię wam to na podstawie mojego doświadczenia. U mnie to zadziałało. U mnie to działa. Dlatego wam przekazuję to, jak ja z tym pracowałam i jak ja z tym pracuję i że u mnie to jest efektywne. Czyli co robisz? Całujesz mamę w czółko i bierzesz się za siebie. Tak? Bierzesz pełną odpowiedzialność za siebie. I teraz uwaga.
Bo za każdym z nas stoją różne historie, różne traumy, w tym traumy rodowe, które też możemy odkryć. I jak będziemy zgłębiali prawdę o samych sobie i wejdziemy na tą ścieżkę, to będziemy odkrywali, słuchajcie, różne rzeczy. I czasami jest tak, że będziemy potrzebować pomocy. Z czego ja korzystałam przez te lata mojej ścieżki? Słuchajcie, ja skorzystałam z psychoterapii, bo są różne metody z psychoterapii, więc ja przeszłam przez psychoterapię. Miałam ustawienia Berta Hellingera, ustawienia systemowe rodzinne, bo musicie pamiętać, że my dźwigamy, tak, traumy nie tylko swoje, dźwigamy też traumy rodowe i jak takie odkryjecie i nie będziecie mogli sobie z nimi poradzić, to one cały czas będą w Was pracować, reagować, bo to wszystko trzeba w sobie przepracować, bo jeżeli nie, to dalej działa w nas samych, więc jak ten program działa, jest nierozkodowany, rozumiecie, jak ten program działa, no to my sobie wyświetlamy w naszej przestrzeni po prostu to, czego nie chcemy. I to, co jest na przykład jeszcze naszych dziadków, bo my nosimy dziadków, tak, rodziców i jeszcze swoje własne rzeczy. To jest trudne, naprawdę. Ja przez to wszystko przeszłam. W kolejnych filmach ja Wam mogę opowiadać, mówić o tych różnych metodach. Dzisiaj tylko mówię, jaki jest pierwszy krok. Pierwszy krok to jest decyzja wzięcia pełnej odpowiedzialności. Bo nie ma znaczenia, czy Ty sobie będziesz zmieniał myślenie, będziesz afirmował i medytował. Nie. Bo wszechświata nie obchodzi, czyje Ty traumy nosisz, skoro Ty je wyświetlasz. Rozumiesz? Jako reprezentant rodu. Nie obchodzi wszechświata, że Ty nosisz, wiesz, ciężar swoich rodziców. On Ci wyświetla to, co masz w sobie. I dlatego trzeba to z siebie pomalutku wszystko wyciągać i odstawiać, żeby mieć tutaj czysto, radośnie, klarownie, bo to będzie się wyświetlało w naszym życiu. Bo to jest ta zasada. I słuchajcie, chciałam jeszcze bardzo ważną rzecz powiedzieć. Bardzo istotną rzecz, żebyśmy sobie uświadomili, bo to jest tak, że uwaga, to nie jest tak, że jak coś robisz, tylko to, kim Ty jesteś, jak to robisz. To jest zasadnicza różnica. Widzicie różnicę? To nie ma znaczenia, jak ja będę coś robić, bo ja sobie mogę robić. Znaczenie ma to, kim ja jestem, kiedy to robię. Bo znowu wracamy do początku. Ja jestem źródłem wszystkiego. Nie to, co ja robię, jest źródłem wszystkiego. To, co ja jestem źródłem wszystkiego. Dlatego mówię, że czasami jest tak, ale kurczę, ja robię tak samo jak ten człowiek, ale u mnie to nie działa. No nie działa, bo Ty nie jesteś nim. Bo Ty masz się stać tym, czego pragniesz. To jeżeli pragniesz, żeby, słuchajcie, ludzie, to jest lustro, odbijają się, ludzie się odbijają, ludzie są Twoim odbiciem. Bo jeżeli Ty masz w sobie smutek, albo masz w sobie dużo gniewu, ocenianie ludzi, nie? To jesteśmy mistrzami. To skoro ktoś i Ty mówisz, Jezu, czemu ten człowiek mnie tak ocenia? Bo on Ci ocenia, bo Ty jesteś oceniający, bo Ty masz to w sobie. I jak Ty będziesz radosny, jak Ty będziesz życzliwy, tylko to ma wypływać nie, że ja sobie myślę, żeby być radosnym. Nie wiem, jak Wam mogę to prościej wytłumaczyć. To musi kliknąć, to musicie sobie teraz to wszystko przemyśleć. Wiecie, to musi się tam przewalić u Was. Musicie, bo dochodzą do tego przemyślenia. I jak to do Was dotrze i jak się zdecydujecie,
to pierwszy krok, jaki ja zrobiłam, najważniejszy, to jest decyzja. Bo jak się podejmie, słuchajcie, decyzję wzięcia pełnej odpowiedzialności za swoje życie, to się już wchodzi na tą ścieżkę. A jak się wejdzie na tą ścieżkę, słuchajcie, to warto. Naprawdę warto. Uwierzcie mi. Bo na końcu jest nagroda. Na końcu jest dokładnie to, czego sobie życzycie, o czym marzyliście. I jak wchodziliście na tą ścieżkę, to słuchajcie, spodziewaliście się i chcieliście, ale to, co jest na końcu, to naprawdę będzie większe niż wasze oczekiwania. Dlatego mam nadzieję, że dobrze wyjaśniłam tą zasadę lustra. Rozumiecie? To, co wewnątrz, to na zewnątrz. To ja odbijam i to ja sobie to wszystko kreuję. I to, że jest krzywy chodnik, to ja to też sobie wykreowałam. To ja się miałam potknąć, bo to znaczy, że ja mam w sobie coś takiego, gdzie utykam. To wszechświat ci pokazuje. Utykasz, to się potkniesz. I tak jak jeszcze raz powtórzę, możesz się z tym zgadzać albo nie. Możesz mieć dużo sprzeciwu, to jest naturalne. Wiecie co, we mnie też to było. Ja to rozumiem, że jest to, ale to jest niemożliwe, żebym sobie kreował. Jest to możliwe. To niemożliwe, żeby ofiara wykreowała sobie kata. Wierzysz czy nie? Powtarzam. Zasady wszechświata są uniwersalne i niezmienne. Jeżeli podejmiesz tą decyzję i chcesz wejść na tą ścieżkę, tak, to zapraszam Cię serdecznie do podróży ze mną. A dziś dziękuję Ci bardzo za wspólne spotkanie. W kolejnych filmach będę dokładnie wyjaśniać krok po kroku, jak działa wszechświat i co robić. Będę dawała instrukcje, co robić, jak stosować, żeby ku temu szczęściu, obfitości i dobrostanie żyć. Dziękuję Ci bardzo za dziś i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!